W epoce nowożytnej Gdańsk był jednym z 10 największych miast europejskich. Elita rządząca miastem fundowała dzieła sztuki oparte na wzorcach niderlandzkich. Nic więc dziwnego, że cudzoziemcy przybywający nad Motławę raportowali, że czują się tu jak w Amsterdamie. W 1608 roku powstało najsłynniejsze dzieło malarskie epoki – dekoracja stropu sali czerwonej ratusza głównego miasta Gdańska. Kilka lat wcześniej zamówiono u Hermana Hana cykl alegoryczny, zachowany częściowo, określany jako alegoria społeczeństwa gdańskiego albo cykl o zmienności losu ludzkiego. Jego zleceniodawcą był zapewne burmistrz Gdańska Johann von der Linde. Tematem serii jest walka gdańszczan o łaski fortuny. Jedynym remedium na jej kaprysy oraz lęk przed przyszłością jawi się pokora i pragmatyczne podejście do idei bogactwa. W dawnej Izbie Poselskiej w Zamku Królewskim uchwalono tzw. Konfederację Warszawską, symbol tolerancji religijnej. Wolność wyznaniowa skłoniła ojca Hana, rodem z Holandii, do osiedlenia się w Prusach Królewskich. Han nosił tytuł malarza królewskiego. Sporządzał projekty numizmatów z wizerunkami Zygmunta III oraz jego portrety, najczęściej niesamoistne, jak to widzimy na obrazie Koronacja Najświętszej Marii Panny w ołtarzu głównym katedry w Pelplinie. Jeden z największych obrazów epoki, wraz z innymi realizacjami w Pelplinie i Oliwie, stanowi wizytówkę dojrzałej twórczości malarza. Wirtuoza wyrafinowanego laserunku, mistrza światła niematerialnego, zacierającego granicę między doczesnością a wizją wieczności. Niderlandzkie podróże odcisnęły się na młodzieńczej, mało znanej twórczości Hana. Stąd jego zamiłowanie do rodzajowości, teatralnej artykulacji przestrzeni, miękkich konturów i nasyconych barw. Pokora i pilność przez bramę wysiłku twórczego wiodące artystę do sławy. Takie motywy zdradzają poglądy artysty na swe posłannictwo. Na obrazie Alegoria cnoty małżeńskiej, znajdującym się w kolekcji prywatnej, sygnowany epigramat swego autorstwa Han wypisał złotem. Była to deklaracja ambicji uczonego malarza. Pictor Doctus. Realizacje, powstałe w dialogu z twórczością Antona Mellera, bazowały na symbolice dobrej i złej drogi, podziale na strefę występku i cnoty. Wyznaczały zasady dyscypliny społecznej, w tym regułę wstrzemięźliwości opartej na zawierzeniu Bogu, których przestrzeganie miało zapewnić Gdańskowi dostatek. Alegorie Hana opierały się na seriach graficznych, m.in. cyklu perypetii ludzkich spraw, ilustrujących alegoryczne pochody w Antwerpii, których motywem przewodnim były zasadzki dobrobytu. Owe inscenizacje, często określane jako teatr świata, przedstawiały przyczyny i skutki ludzkich sporów, zmienność fortuny. Ówczesne odczytanie modelu porządku świata brzmi: bez swego obrońcy natura rozwija się bez prawa, wiary i cnoty. Licznym przedstawionym tu personifikacjom towarzyszą reprezentanci stanów Prus Królewskich, włączeni m.in. w sceny uczt ogrodowych. Tworzą one pejzaż moralizowany. Paradoksalnie, motyw ogrodu miłości ma tu wyraźnie negatywny wydźwięk moralny. Podobnie jak scena z zamaskowanymi tancerzami, zapewne wędrownymi aktorami angielskimi. Spuścizna autora wieloznacznych alegorii gabinetowych, jak i mistycznych alegorii ołtarzowych nie przestaje intrygować.